Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, błogosławię was. Przed każdym z was jest droga, droga i w ludzkiej woli każdy wybiera tę, którą chce. Droga pozostaje otwarta i pozostanie otwarta do ostatniej chwili życia, tak jak pozostaje otwarte nieskończone miłosierdzie mojego boskiego Syna. Nie nazywajcie ojcem tego, kogo nie szanujecie jako ojca. Nie mówcie, wierzę, jeśli nie wierzycie. Nie proście o wodę, jeśli sami jej nie szukacie. Życie, dzieci, jest ciągłą pracą, jednak w rzeczywistości chcecie, aby wszystko przychodziło bez najmniejszego wysiłku, w zamian za nic. Nie szukacie zasług, ale żeby zasługi były wam dane. W tej chwili ludzkość znajduje się w swej wielkiej większości pusta w zainteresowaniach, w myślach, w pragnieniach, by się doskonalić, ale przede wszystkim pusta w Bogu. Czym jest człowiek bez Boga? Jest niczym, jest istotą całkowicie bezwładną, całkowicie pozbawioną wszystkiego, niepomną wszystkiego, całkowicie pustym we wszystkim. Moje dzieci, zapraszam was ponownie, abyście upadli na kolana, abyście byli świadomi tej chwili w historii ludzkości. Znajdujecie się na szczycie wypełnienia proroctw. Słyszycie we wszystkich mediach słowo proroctwo, słyszycie słowo objawienie, a nie przestaliście myśleć ani medytować, że proroctwa dane przed laty, dane przez niebo, przez mojego Syna i przez tą waszą Matkę, spełnią się, tak jak spełniły się wszystkie słowa z nieba. Przychodzenie i odchodzenie codzienności, rozpusta umysłu, niestałość istoty ludzkiej sprawiają, że myślicie, iż to, co zostało zapowiedziane, nie stanie się. Kiedy myślicie, że czas mija, a wydarzenia nie nadchodzą, wyśmiewacie słowo mojego Syna i moje, ale nadeszła chwila, w której nie będziecie mogli szydzić, zamiast tego z ust tych, którzy nie uwierzyli, wydobędzie się krzyk. Słowo proszące o pomoc dotrze do ust tych, którzy prześladowali proroków mojego Syna, tych, którzy narażając się przed światem bez Boga, otworzyli usta, aby głosić plany domu ojcowskiego. Umiłowani mojego niepokalanego serca, musicie okazać szacunek słowu mojego Syna, ono się spełnia i kiedy wyznacza osobę do specjalnej misji, przyjmuje ją w całości. Wy, którzy nazywacie siebie moimi dziećmi, nie możecie być zdecydowani na zmianę w jednym aspekcie lub w kilku aspektach, ale musi powstać całkowita i radykalna, absolutna zmiana. Mój Syn nie chce dzieci tylko na określony czas. To nie są chwile dla tych, którzy są letni, ale dla dzieci wiary, dla tych, którzy poświęcają się całkowicie i angażują się w to życie ducha, które wymaga oderwania się od tych wszystkich smaków, pragnień, przyjemności i chęci, oderwania aż do bólu, aż do krwawienia ludzkiego ego. Dzieci, w tej chwili nie możecie udawać, że służycie mojemu Synowi, być moimi dziećmi i bratać się ze światem, z tym, co światowe, bo będziecie zdobyczą szatana. Ten, kto jest z mojego Syna, jest z mojego Syna, ten, kto nie jest z mojego Syna, nie jest z mojego Syna. W tej chwili staną twarzą w twarz ci, którzy są prawdziwie wierni i ci, którzy przebierają się w momentach, by udawać fałszywą wierność. Ziemia nadal drży w swoim pragnieniu, aby człowiek zwrócił oczy na swojego Stwórcę. Ludzkość rani moje serce swoim ciągłym napływem złych czynów maskowanych ignorancją. W tej chwili zapraszam was do naśladowania mojej miłości, oddania, czystości i ciszy. Wzywam wszystkie moje dzieci, aby były czcicielami mojego Syna,
aby były ewangelistami i świadkami Jego miłości, miłosierdzia i przebaczenia. Moje serce czeka na wierne pocieszenie mojego Syna, pocieszenie za tak wielu ludzi, którzy Go zdradzają. Bardzo niewielu podchodzi ze skruszonym i pokornym sercem, w pokorze i z wiarą. Dzieci, okryjcie ziemię modlitwą Różańca Świętego, wy wierni mojemu Synowi, bądźcie stworzeniami dobra, w których On się cieszy. Módlcie się dzieci, módlcie się za siebie nawzajem. Wstawiajcie się za Kościołem Świętym, który niekiedy traci swoją świętość przez swoje niewierne dzieci, które go zdradzają. Módlcie się dzieci, ponieważ furia, którą zawiera w sobie ziemia, wyłania się, wychodzi na powierzchnię i moje biedne dzieci bardzo cierpią. Wody znów się wzburzają, wzywam was do modlitwy za siebie nawzajem, do bycia jednym sercem, do ochrony siebie nawzajem, do życia w jedności i do bycia jednym sercem. Diabeł dąży do rozdzielenia moich dzieci, to jest broń, przez którą walczy. Zjednoczcie się. Jeśli wiecie, że to jest ta broń, walczcie jednością, jednością. Kochajcie się wzajemnie. Jak wiele zostało wam objawione, jak wiele wiecie, a to jest chwila, aby wprowadzić to w życie. Pragnę dzieci aktywnych, a nie pasywnych. Każdy z was musi sformułować cel, aby być rzecznikiem domu Ojca, aby poruszyć serca waszych braci i sióstr, aby z odwagą podnieść swój głos i aby być jeszcze jednym wiernym w moich szeregach. Mój Syn powierzył mi swoje mistyczne ciało, abym je prowadziła w tych nadchodzących chwilach, a zatem jako matka dobrej rady, jako pielgrzymka miłości, pielgrzymuję w każdym sercu, szukając, aby drzwi zostały mi otwarte. Pozwólcie, aby Duch Święty wylał w was pełnię swoich darów. Nadchodzące chwile są niezwykle trudne i pełne zamętu dla Kościoła. Utrzymujcie swoje spojrzenie na Syna mojego, wasze myśli, wasze serce i waszą wolę w Synu moim. Nie zapominajcie o używaniu sakramentaliów, ale przede wszystkim nie zapominajcie, że jeżeli nie pozostajecie w łasce, to one nie spełniają swojego zadania. Walczcie, walczcie ze wszystkich sił, ze wszystkich swoich mocy i zmysłów, aby pozostać na właściwej drodze, aby pozostać walczącym, ale bez upadku, silni celem pozostania obok mojego Syna na tym krzyżu, który bardziej niż ból oznacza zmartwychwstanie, chwałę, nowe życie i do tego jesteście prowadzeni, do zmartwychwstania. Błogosławię was i wzywam do jedności, aby nie niszczyć, ale budować. Trwajcie w pokoju mojego Syna. Błogosławię was. Matka Boża.